Tel Awiw nie przypomina w żadnym stopniu innych dużych miast nadmorskich w tym regionie. Bliżej mu do amerykańskiego San Francisco niż arabskich kurortów. Wszystko byłoby świetnie i mogłoby to być wspaniałe miejsce do wypadów na urlop z Polski, gdyby nie te ceny. Tel Awiw to wprawdzie nie administracyjna stolica Izraela, jednak ze względu na niepewny status Jerozolimy mieści się tutaj większość ambasad i instytucji międzynarodowych. Piękne położenie nad brzegiem Morza Śródziemnego sprawia, że jest on również świetnym wakacyjnym kurortem, który upodobali sobie surferzy i hipisi z całego świata. Miasto może pochwalić się nietypową urbanistyką, ponieważ składa się tak naprawdę z dwóch ośrodków. Starożytnej Dżafy, zamieszkałej obecnie głównie przez Arabów, której historia sięga początków XVIII wieku przed naszą erą, oraz nowoczesnego miasta Tel Awiw, zamieszkałego głównie przez Żydów, którego historia ogranicza się właściwie do tylko ostatnich 100 lat. Zanim przejdziesz do oglądania tego filmu, zapraszam do subskrypcji kanału, łapki w górę oraz zostawienia komentarza. Taka karta jest niezbędna do podróży po Izraelu. Kosztuje to 5 szekli. I możemy sobie tutaj doładować dowolną kwotę. Teraz właśnie bilet Jerozolima Tel Awiw, 16 szekli za osobę. Centralny dworzec w Tel Awiwie. Wydaje się jakiś upuszczony, pomazany. Jest chyba zlokalizowany w dzielnicy murzyńskiej. Są Murzyni i sporo slausów dookoła. Na dworcu centralnym, autobusowym można zostawić bagaż. W zależności od wielkości szafki cena od 10 do 30 szekli. I będzie to najlepsza opcja, żeby pozwiedzać Tel Awiw na piechotę i wieczorem udać się na lotnisko, aby nie płacić kolejnych 500 zł za nocleg tutaj. Sam dworzec jest olbrzymi, niby nowoczesny, ale jest tu jakieś kupę murzynów, kupę syfu. Schody ruchome w większości nie działają. Się czuję, jakbym wylądował w jakiejś Etiopii. W męskiej toalecie na dworcu są napisane jakieś numery telefonu do dziwek. Tylko ciekawe, czy to męska dziwka, czy damska. Wreszcie się udało wyjść z tego pierdolnika. Idąc w kierunku morza zmienia się krajobraz. Za mną są jeszcze slumsy, a już dosłownie kilka metrów przed nowoczesne apartamenty. Też pojawia się tutaj coraz więcej białych, a coraz mniej czarnych. Tak więc to miasto ma dwa oblicza. Dzielnica Old Jaffa, jest taka stara część Tel Awiwu. I tutaj już jest bardziej turystycznie, mnóstwo ludzi z całego świata. Generalnie nie spodziewałem się, że będzie w Tel Awiwie póki co tak mało Żydów. Większość to jacyś Arabowie i Murzyni. Sam Tel Awiw jest uznawany za jedno z najdroższych miast do życia na świecie. No, sądząc po cenach noclegów, chociażby jedzenia w knajpach, jest to całkiem możliwe. Jest tutaj też właśnie sporo protestów miejscowych odnośnie wysokich cen, inflacji, czyli to samo, co przerabiamy w Polsce. Na końcu plaży przy dzielnicy Old Jaffa jest punkt widokowy, z którego rozciąga się zajebista panorama na cały Tel Awiw. Port w Old Jaffa. Przyznam, że nie tak sobie wyobrażałem Izrael. To bardziej tak snobistycznie, jak jakieś kolonialne miasteczko angielskie. Były tu też kiedyś ponoć ambasady właśnie państw europejskich. No a nijak nie ma się to do murzyńskiej dzielnicy, która jest 2 km stąd.
Jaffa była w dawnych wiekach najważniejszym portem starożytnego Izraela. Jest to najdłużej działający spośród wszystkich współcześnie istniejących portów. Wspominany jest on nawet w Biblii, ponieważ właśnie tutaj Jonasz wsiadł na statek, uciekając przed Bożym przeznaczeniem, które po wielu niesamowitych przygodach ostatecznie zostało spełnione. Stare magazyny portowe zostały przerobione dziś na modne knajpki. To też trochę jachtów, może nie jest to Monte Carlo czy Dubaj, ale widać, że też tutaj lubią pływać. W dzielnicy Jaffa jest też market rękodzieła. Jest tutaj mnóstwo badziewia wszelkiej maści, w tym ciekawe na przykład stroje dla transwestytów, gdyż Tel Awiw wygrał w rankingu jako najbardziej przyjazne miasto LGBT na świecie. Jest tutaj mnóstwo kraftowej odzieży i gadżetów. To chyba jakiś szmatex, ale jest tutaj dużo bardzo ciekawych ciuchów w stylu hippie boho. Wszędzie tutaj rozpościera się woń marihuany. Nie wiem, czy to jest legalne, ale wszyscy palą. Chleb po 10 szekli, 15, nie 15, 17. Po raz kolejny jestem zaskoczony Izraelem. Nie spodziewałem się tutaj takiej ilości hipisów, nie nawet wśród Żydów. Więc jest to tutaj na Old Jaffa ten market, jakąś mekką właśnie artystów, hipisów, mnóstwo tego typu bibelotów. Myślę, że to ostatnie miejsce, jakie bym się spodziewał, że w żydowskim kraju będzie taka mekka wolności i wszędzie będzie się unosił zapach marihuany. Nadmorska promenada to już oaza luksusu i tutaj też każdy znajdzie coś dla siebie. Plaża dla psów, plaża LGBT, plaża dla koszernych Żydów, damska i męska osobna. Tak więc można się tutaj bawić na różne sposoby. I właśnie w całym Izraelu, tutaj Tel Awiw, Jerozolima są takie punkty do czerpania wody. Warto również wspomnieć, że serce żydowskiego świata to ulubione miejsce do zamieszkania dla homoseksualistów wyznania mojżeszowego. W tym wyjątkowo surowym pod względem moralności kraju Tel Awiw ze swoją swobodą i artystycznym klimatem jawi im się jako miejsce idealne. Tym bardziej, że nastawione na zysk społeczeństwo jest tolerancyjne. Tel Awiw zapewnia homoseksualistom liczne atrakcje, takie jak osobna plaża, kluby i miejsca spotkań. Warto również dodać, że 1/5 izraelskiego społeczeństwa nie spożywa mięsa, co czyni go najbardziej wegetariańskim krajem na świecie. Jako że w Tel Awiwie jest 300 słonecznych dni w roku, ma kilkanaście plaż, na których sezon trwa cały rok. Słynny falafel izraelski. Kosztuje to aż 25 zł. To tak położę rękę, żeby było widać, jakie to jest malutkie. To jest moja dłoń. On jest mniejszy od dłoni. I takie coś kosztuje 25 zł. W knajpie dworcowej kategorii najniższej. I znów ten sam problem. Nie można znaleźć, gdzie odjeżdża autobus do lotniska. Nikt tu nic nie wie. Każdy odsyła w inne miejsce. Jedni mówią, że nie ma, drudzy mówią, że jest. W ogóle to wygląda jak jakieś postapokaliptyczne miejsce z Mad Maxa. Niby wszystko jest opuszczone, brudne, śmierdzące, ale chodzą tu ludzie i część rzeczy działa. No. Tak więc chyba trzeba będzie wziąć plecak z szafki i zasuwać z buta na to lotnisko, bo tu się nie idzie niczego dowiedzieć. I właśnie takie tabliczki do schronu przypominają o tym, że to nie jest jednak spokojny kraj. Jednak nie udało się znaleźć autobusu na lotnisko. Dużo ludzi odzywa się do mnie po rusku, myślą, że jestem ruski. A siedzi ich tu naprawdę od groma. Nawet ruski żebrak dzisiaj czepiał się mnie o pieniądze. Udało się kupić normalnie na dworcu bilet.
I tutaj przynajmniej jest informacja, coś się idzie dowiedzieć. Poszło szybko, gładko. Przy wejściu na każdy dworzec, czy jakiś autobusowy, czy kolejowy, są sprawdzane bagaże, tak jak na lotnisku. No jest to dość pobieżnie. Niektórzy przechodzą bokiem. Nikt nic nie robi z tego problemu, więc bardziej jest to chyba tak na pokaz niż faktyczna kontrola. Udało mi się wreszcie dotrzeć na lotnisko. Przespałem się tutaj komfortowo na kamiennej posadce. Samo lotnisko jest bardzo dużych rozmiarów. Są tutaj loty we wszystkich kierunkach świata. W obecnym czasie, kiedy samoloty z Polski nie latają nad Rosją, jest to świetny punkt przesiadkowy w podróżach na przykład do Azji. Oprócz standardowej procedury, jaką mamy na każdym lotnisku, jest tutaj jeszcze dodatkowa kontrola przed wejściem na salę odpraw i pytają tam o to, czy sami pakowaliśmy bagaż, czy mamy broń i tego typu pierdoły. Nie jest to zupełnie potrzebne, wiadomo, że nikt nie odpowiedziałby twierdząco na te pytania, że na przykład ma broń czy narkotyki, ale schodzi na to jakieś dodatkowe 20 minut czy pół godziny, w zależności od tego, ile tłoczy się ludzi. Kontrola paszportowa jest tutaj automatyczna, wystarczy przyłożyć paszport do automatu i przechodzimy dalej. Podsumowując sam Izrael, czy warto? Na pewno nie jechałbym tutaj specjalnie, ale jako właśnie baza przesiadkowa można się tutaj zatrzymać na kilka dni. Jerozolima jest, myślę, że świetnym miastem dla każdego, nie tylko dla osób wierzących. Jest tam mnóstwo historii na każdym kroku, kilka kultur, które się ze sobą łączą i one cały czas żyją, religii. Największe wrażenie wywarły na mnie obrzędy żydowskie oraz kościoła armeńskiego. Jest to coś, czego na co dzień w Polsce zobaczyć się nie da i w zasadzie w innym miejscu na świecie w takiej ilości również. Sam graj jest faktycznie mocno drogi, ale jeżeli zrobi się to z głową, to nie wydamy tutaj majątku i można go całkiem sensownie zwiedzić za niewielkie pieniądze. Transport publiczny i poruszanie się po kraju jest dość proste i tanie. Wynajem samochodu jest tutaj dużym kosztem, ale jeżeli zbierzecie się w kilka osób i podzielicie ten koszt, czy jest bezpiecznie? Akurat w czasie, kiedy tutaj byłem, było kilka starć, zginęło kilka osób, ale to wszystko dzieje się właśnie w autonomii palestyńskiej. W ostatnim miesiącu też pod ścianą płaczu były jakieś zamachy. Też warto poczytać tabliczki, kiedy chodzimy po ulicach Tel Awiwu, Jerozolimy. To miasto naznaczone jest krwawą historią. To, że tutaj pozornie nic się nie dzieje, chodzi tam część ludzi z bronią. Wszędzie są jakieś memoriały z opisami historii na temat zamachów terrorystycznych, które tu miały miejsca, historie ludzi, którzy zginęli, żołnierzy czy zwykłych obywateli. Tak więc tutaj cały czas ten konflikt jest. Być może akurat jak ty będziesz, nie zobaczysz niczego takiego, ale jest szansa, że coś się wydarzy. Napięcie w regionie rośnie, a tymczasem ruszam dalej. Kolejny przystanek Abu Dhabi.